Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku rowerowym. Zobaczcie, jaka piękna pogoda, nie? A ja kurde pokuty w czapce z kominem. Dlaczego? Słuchajcie, jest -1. Normalnie jest -1. Prawie koniec marca, początek kwietnia. Przypiździło i to okrutnie. Jadę dla Was sprawdzić TSDZ 2 w wersji B. Sprawdzimy, jak się tym jeździ. Czy tak samo w porównaniu do zwykłego TSDZ 2, czy nie? Zobaczymy. Więc zamykam furola. Muszę Wam powiedzieć, że przewożenie roweru w T4 zajebiście. Jest wpyte miejsca, cały rower wchodzi do tyłu bez problemu i o to chodzi. Dobra, ale nie o tym. Ubieram kurtałkę, rękawiczki, bo aura inaczej nie pozwala i jadę. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, kilka słów od sponsora tego odcinka, czyli słów kilka o firmie Esul Bike, od której otrzymałem ten oto silniczek dla testów dla Was, żebyście widzieli, z czym się je, jak się sprawuje nowa wersja tego silnika. Poniżej w filmie znajdziecie linki do fajnych, bardzo fajnych zestawów w bardzo fajnych cenach. Dodatkowo znajdziecie też kody rabatowe na wyżej wymienione zestawy, które zmniejszą Wasz koszyk zakupowy o bardzo fajną kwotę, naprawdę bardzo fajną kwotę, dosyć spore są te kody rabatowe, także zachęcam Was, jeżeli chcecie kupić, skorzystajcie z tych linków poniżej. Znaczy tylko, że kody rabatowe działają z zestawami z linków poniżej, które macie w opisie filmu. Możecie zakupić TSDZ 2, możecie zakupić sobie zestaw hub w tylnym bądź w przednim kole z różnymi bateriami. Zestawy są gotowe i dostajecie, słuchajcie, je błyskawicznie, bo w parę dni, ponieważ magazyny zlokalizowane są w Europie i w większości przypadku cały zestaw przychodzi do Was z polskich magazynów. Bateria może przyjść z niemieckich, ale i tak dostajecie to w przeciągu tygodnia, no góra może 10 dni i wszystko jest u Was. Ja wszystkie zestawy od Esul Bike dostawałem w ciągu 2-3 dni, bo wszystko szło z Polski. Także zachęcam Was do elektryfikacji, bo wiosnę już czuć jej oddech, choć dzisiaj pogoda tego nie pokazuje, ale już niebawem wszyscy wyruszą na trasy i spieszcie się, kupujcie, modyfikujcie swoje maszyny i żebyście byli gotowi do sezonu. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Jak włączacie zasilanie, nie wolno trzymać nogi na geju. Będę mówić słowa na P, bo YouTube nie lubi tego słowa. Czy to siedząc na siodełku, czy właśnie tak jak tutaj, możecie sobie oprzeć nogę i włączacie system. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, gdy uruchamiacie cały system, on się kalibruje. A generalnie kalibruje się czujnik tensometryczny nacisku, właśnie zlokalizowany tutaj w korbie, czy w osi, znaczy w samym silniku generalnie. I jakbyście zrobili tak jak mówię, czyli położyli sobie po prostu nóżkę na geju, włączyli w tym momencie system i wsiedlibyście na rower, byście stwierdzili, że coś jest nie tak ze wspomaganiem. A byłoby nie tak to, że system skalibrowałby się do tego nacisku, na którym trzymaliście nogę, że to by było jego 0. I byście odczuwali mniejszy stopień wspomagania niż w rzeczywistości mógłby być od początku. Dlatego włączamy, nie dotykając gejów, włączamy system. On teraz się kalibruje, jak widzicie. O! I wszystko jest ok. I teraz dopiero rower jest właściwie uruchomiony. Mówię o tym dlatego, że pytaliście mnie często w mailach, co jest, Marcin, kurczę, że raz wspomaga mnie mocniej, raz słabiej, mam wrażenie, że mam chyba uszkodzony silnik. Dlatego tłumaczę właśnie. Przy włączeniu kalibracja systemu za każdym razem trzymajcie nogi z dala od gejów i będzie dobrze. Jedziemy. Kurde, musiałem przeprosić się z rękawiczkami, bo już się odłożyłem. No właściwie nie odłożyłem, bo ja mam cały rok, u mnie leży rękawiczki różnego rodzaju, czapkę, komin, wszystko wożę w samochodzie, bo ja mam po prostu dobrą pamięć, ale krótką i może się zdarzyć tak, że zapomnę, a bardzo często zapominam. Dobra, moi drodzy, startujemy. Odepchnę się nóżką i patrzymy, jak działa tensometr. No, już wspomaga, czuję. Aczkolwiek jest takie subtelne, że mało wyczuwalne. Dajemy sobie stopień wspomagania Tour. Pierwsza różnica, jaką zauważam w pracy tego silnika, to jego głośność. Jest dużo cichszy.
Ja go w ogóle nie słyszę, a czuję, że wspomaga. Teraz przyhamujmy. Mam najwyższą przerzutkę. Przypomnę, że testuję ten silnik z piastą wielobiegową Alfine 8. To jest bieg najwyższy, 8 bieg generalnie, powiedzmy, to jest. Żebyście takie mieli odniesienie do zwykłej przerzutki. Dobra, dajmy sobie turbo i spróbujmy z takiej małej prędkości. Nie no, jest cichszy. Naprawdę, wierzcie mi, jest cichszy. Jest dużo cichszy, subtelniejszy ten silniczek, naprawdę. Słuchajcie, jest znacznie lepiej z tego względu, że jak wsiadłem z zwykłego TSDZ-a, to musiałem się do niego przyzwyczaić. Jakoś to wspomaganie tam tak niby działało, ale nie mogłem się przyzwyczaić, bo wcześniej jeździłem na rowerach, rzecz jasna, i cały czas jeżdżę na wspomaganych silnikach z czujnikiem PAS, czyli czujnikiem, inaczej mówiąc, obrotu. No, jest całkiem zacnie. Teraz weźmy sobie, czekajcie, weźmy sobie tak, zmniejszymy prędkość i manetka. Manetka daje 605 W, widzę na tym mierniku tutaj. Widzicie, 30, jest teren płaski, lekko tam czasem wzloty są takie do góry delikatne lub opadanie w dół. Prędkość no 28, około 30, teraz podjeżdżam pod górkę. Prędkość tak 28-30 widzę jest do osiągnięcia. na godzinę, a teraz to samo z tensometrem. No, tensometr widzę 670. Czekajcie, stanę i teraz zobaczę na samym tensometrze na turbo ile on daje. 700 W. 700 W wychodzi z tensometru, znaczy się silnik sterowany przez tensometr daje 700 W mocy, a silnik przez manetkę na starcie 600 W, czyli taką macie, widzicie, rozbieżność. No nieduża różnica, ale już na tensometrze no polecicie szybciej z tego, że na manetce jak jedziemy, to nie pedałujemy i ta prędkość jest ograniczona. A tu dodatkowo wspomagając się tensometrem, na pewno uzyskamy prędkość wyższą. No co już nie wiem, czy widzicie, 35 mam na godzinę. I całkiem spoko się jedzie. Myślę, że 40 też jest do osiągnięcia z innymi przełożeniami. No. Jazda jest przyjemna, naprawdę. Bardzo przyjemny. Ten tensometr, słuchajcie. Pedałuję sobie delikatnie. W tej chwili mam 120 do 200 W wspomagania. Chcę sobie trochę szybciej pojechać. Mocniej naciskam troszeczkę na geję. Rowerek fajnie, miękko przyspiesza do przodu. Jak chcę zwolnić, to po prostu sobie puszczam, zwalniam, zaczynam ruch obrotowy nogami. Generalnie słuchajcie, te stopnie co tu są, Eco, Tour, Speed i Turbo, można tego używać, żeby na przykład ograniczyć sobie moc, powiedzmy, silnika, ale nie trzeba, bo wystarczy tak jak właśnie ja w tej chwili nastawię sobie na turbo i rower sam od samego zera reguluje sobie tą moc właśnie poprzez ten tensometr, poprzez ten czujnik tensometryczny. Także no, jedzie się całkiem, powiem wam, zacnie. No i generalnie nie trzeba zmieniać tutaj, miętolić, tak jak ma to miejsce na przykład w rowerach z silnikami opartymi o czujnik PAS, gdzie tam moc to musicie sobie stopniami zmieniać, jak powiedzmy taka elektroniczna przerzutka. Tutaj nie trzeba tego robić generalnie.
Aczkolwiek można. Nie, no kurde. No powiem wam, teraz jest znacznie lepiej. Mam wrażenie, że jest przeprogramowany też ten czujnik tensometryczny. Oprogramowanie w ogóle sterowania tym czujnikiem jest zupełnie inaczej, no bo są jazdy. Odczuwam to, że jest zupełnie inaczej, choć powiem wam, że jestem laikiem w jeździe, bo dużo nie wyjeździłem TSDZ-em, ale naprawdę wydaje mi się, że tutaj tak bardziej ta moc jest dobrana. Jedzie się po prostu lepiej, no. Po prostu się lepiej jedzie, no i tyle. A patrzcie, teraz sobie przestawię nastawię sobie Alpine na 1. Oj, naciska. Na 1 jest nastawiony. I teraz depnę na manetkę. Ło, z miejsca idzie. A jak nadepniecie na tensometr, to aż na koło można stanąć. No, wyrywa się. I teraz możecie trochę silnik słychać, bo chodzi praktycznie, no nie ma obciążenia i chodzi na wysokich bardzo obrotach, ale i tak chodzi ciszej niż poprzednia wersja tego silnika. Mam takie nieodparte wrażenie. Dźwięk zbliżony jest do Bafanga, aczkolwiek Bafang troszeczkę inny dźwięk wydaje. No tak jak różne silniki spalinowe różne dźwięki wydają, także tutaj jest to samo, nie? Słuchajcie, takie odrębne testy podjazdowe, czy testy spalania, żeby porównać sobie do zwykłego TSDZ-a, to sobie zrobimy w oddzielnych odcinkach, a dzisiaj będzie taka po prostu prezentacja, jak tym się po prostu jeździ, nie? A jeździ się naprawdę wyśmienicie. Aczkolwiek ten silnik jest dla ludzi, którzy jednak trochę chcą się zmęczyć, bo to nie jest tak jak w silniku opartym na czujnik PAS, że możecie wykonywać tak zwane pedałowanie duchów, to się nazywa, czyli kręcicie bez oporu, czujnik wykrywa obrót, no i ten rower jedzie, nie? Bez żadnego obciążenia możecie sobie jechać. Nie mówię, że tak robię ja, bo dla mnie to jest bez sensu takie coś, ale jest taka możliwość, chcę powiedzieć, tylko tutaj już tak nie zrobicie, bo jak przestaniecie wkładać jakąkolwiek siłę nacisku, to po prostu przestanie wam rower być wspomagany. To można tak porównać do takiego odwzajemnienia się roweru, właściwie napędu, czyli ile wy siły włożycie, to silnik dołoży wam drugie tyle, nie? I to jest generalnie z jednej strony bardzo fajne. Cóż mogę powiedzieć o tym napędzie? Bardzo fajny, cichszy, troszeczkę cichszy niż jego poprzednik. Trochę bebechy zostały pozmieniane. Jeżeli jesteście ciekawi, na dole znajdziecie link do mojej strony marcin.pl. W dziale download znajdziecie specyfikację w PDF-ie, co zostało zmienione w wersji B. Możecie sobie poczytać. Jest to po angielsku niestety, ale myślę, że dacie sobie radę. Mam wrażenie też, że zostało zmienione oprogramowanie, jeżeli chodzi o obsługę czujnika tensometrycznego, no bo jeździ się diametralnie dla mnie inaczej. Dużo ludzi mi pisze, że Marcin, wgraj sobie otwarte oprogramowanie. Mógłbym to zrobić, ale nie chcę tego robić, słuchajcie, z tego względu, że nie każdy się bawi w takie rzeczy, a ja chcę pokazać dla zwykłego śmiertelnika, dla zwykłego Kowalskiego, który kupi sobie taki zestaw, na co go stać bez jakichś tam po prostu przeróbek czy zmian oprogramowania, nie? Zresztą ja też nie mam takiej potrzeby, słuchajcie, no, gdybym jeździł tylko tym rowerem, z tym napędem, no to może bym się w to pobawił, ale ja po prostu, słuchajcie, mam 5 rowerów w tej chwili i jeżdżę naprzemiennie, to tamtym, to jednym, w zależności na co mam ochotę i gdzie pojadę w danym dniu, czy w jakim kierunku podążę na swoich wyprawach vanlife'owych z rowerem, no różnie to bywa. Dlatego ja mówię, ja nie mam takiej potrzeby i nie namawiajcie mnie do zmiany oprogramowania, bo nie będę tego po prostu robił, bo nie chcę, no, nie chcę, na chwilę obecną nie mam takiej potrzeby. Jak wiecie, pałam się też innymi rzeczami, od jakiegoś czasu jeżdżę na vanlife'y, to jest druga moja miłość, poza rowerami elektrycznymi, aczkolwiek łączę te dwa aspekty, bo biorę rower na swoje wyjazdy i jeżdżę, jak wiecie, po okolicy, choć nie zawsze mi się to udaje ze względu na pogodę, ale staram się to robić. Dobra, ale wróćmy do tej maszynki. Silniczek jest bardzo mały, jego instalacja przebiega naprawdę bardzo, bardzo łatwo, co możecie zobaczyć na moim filmie właśnie z montażu tego silnika. Generalnie na moim kanale już są 2 filmy na temat montażu silnika. Pierwszy silnik, który miałem tego typu,
Tam jest bardziej szczegółowo pokazany krok po kroku, jak instalowałem poszczególne elementy. Ten, jak już montowałem, też jest, ale tutaj już tak skróciłem do minimum tą instalację, no bo nie będę powtarzał filmów. Jeżeli jesteście ciekawi, linki Wam zostawię w opisie filmu, a jeżeli zapomnę, to poszukajcie na moim kanale, po prostu wpisując nazwę tego silnika. No i tyle. Zobaczcie, jak on się fajnie prezentuje. W porównaniu do Bafanga ten silnik ma wyeliminowany problem obrotu wzdłuż osi supportu, bo on ma taką podkowę tutaj przykręconą w tym oto miejscu. Silnik jest po prostu szczepiony do tego i nie ma możliwości, żeby on się po prostu ruszał. Bafang miał tendencję do tego, bo on był tylko on centralnie był tylko tutaj przykręcony, tam takimi też 2 śrubkami, no ale ta nakrętka potrafiła się poluzować i po prostu cały silnik chodził tak w suporcie. No można było sobie z tym poradzić bez problemu sposobami, ale tutaj naprawdę, tutaj już nic nie trzeba, wszystko, mówię, spinacie, skręcacie i wszystko Wam działa. Nawet jak nie dokręcicie tej nakrętki zbyt mocno, to on Wam się nie będzie ruszał. Tendencję do ruszania TSDZ ma taką osiową, nie? Taką, wiecie, w tą stronę. No, jest też wyczuwalne, ale powiem Wam, że to w niczym nie przeszkadza. Dla ciekawych, jak widzicie, kręcąc do tyłu korbami, łańcuch stoi, także nie ma możliwości tutaj zastosowania torpedo, czyli hamulca w tylnym kole, bo też mi zadajecie takie pytania, to od razu mówię, że nie ma takiej możliwości w tego typu silniku. Po prostu sprzęgło jednokierunkowe i tyle. Stoi moja perła biała. Kurde, powiem Wam, że przejechałem ten kawałek chyba z 15 km i zimno, zmarzłem jak cholera. Nie lubię tego typu jazdy w takich warunkach. No i dojechałem, słuchajta. Kurde, gdzieś czapeczkę zgubiłem swoim zdaszkiem i do dupy, nie lubię tak, oczy mi świeci. Dojechałem. Zróbmy sobie małe podsumowanie. No. Czy warto? Na pewno warto ten silniczek sobie zainwestować, bo jeździ się naprawdę przekozacko. Wierzcie mi, przekozacko się jeździ. Dodam tylko do tego, co już mówiłem wcześniej, że tego typu silniki fajnie współpracują właśnie z Alpine 8, z Nexunem, z tego co wiem, tak samo. Tylko oczywiście wszystko robimy z głową. Nie obciążamy na maksa. Ja Alpine 8 testowałem także z Bafangiem 750. Też sobie świetnie dawał radę z podjazdami pod górę, ze wszystkim. Dobra, ale mniejsza o to, o tym silniczku. Słuchajcie, testy, jak już mówiłem, zrobimy sobie w następnych, kolejnych którychś tam odcinkach. Niech tylko się zrobi troszeczkę cieplej, bo naprawdę pizga tak, że aż się nic nie chce. Zrobimy sobie oczywiście test podjazdowy pod moją testową górkę. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Myślę, że sobie poradzi wyśmienicie. Silnik jest cichszy od poprzedniej wersji. Nie wiem, z jakimi opiniami się spotkacie w internecie. Ktoś mówi, że jest cichy czy głośny. Ja Wam mówię, że jest cichszy od poprzedniej wersji. Takie jest moje subiektywne odczucie. Oprogramowanie działa delikatnie, subtelniej. Zwłaszcza czuć to na manetce, jak się nam naciśnie. Nie macie takiego kopnięcia. Bafang ma takie kopnięcie. Jak kupicie fabrycznie Bafanga, to on ma takie kopnięcie, ale oczywiście można sobie to wszystko dostosować programowo. Tutaj na starcie taki set, jak zainstalujecie, wszystko działa fajnie, płynnie. Na manetkę naciśnięcie, on tak stopniowo sobie narasta. Spalanie podejrzewam, że będzie na podobnym poziomie. Kilka słów jeszcze Wam powiem o moim siodełku, bo się też tak pytacie często. Siodełko Sally Royal Journey model, sztyca amortyzowana by Schulz G2. Używam ją naprzemiennie, wyciągam z jednego do drugiego roweru. Jest po prostu przezajebista. Wybiera bardzo fajnie. Nie zmienię ją na żadną inną. W porównaniu do Santora ja wolę ten model niż Santor. Santor też jest fajny, ale rozleciał mi się bardzo szybko. Tutaj na razie drugi rok już go mam. Nic się nie dzieje. No jak mówię, mam go zamienne w różnych rowerach. Dobra, no słuchajcie, powoli będziemy kończyć ten nasz odcineczek. Przypomnę Wam tylko o moim drugim kanale, Marcel w drodze, gdzie będę właśnie podróżował tą oto maszynką. Wcześniej podróżowałem trafikiem, a teraz kupiłem sobie coś lepszego, znacznie lepszego do tego typu wypraw vanlife'owych, takich krótkich na razie wypraw vanlife'owych, weekendowych. Jeżdżę po różnych terenach. Jeżeli kogoś interesują moje przygody, mnie i mojego kolegi, bo zacząłem jeździć z kolegą, to zapraszam na kanał Marcel w drodze. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Znajdziecie tam również link do kanału mojego urbexowego. To jest taki kanał już, można powiedzieć, taki poboczny, ale też aktywny. Filmy tam będą pojawiać się troszeczkę rzadziej, ale będą. Jest to po prostu
Są to filmy po prostu klasyczne z urbexów, czyli zwiedzania jakichś opuszczonych miejsc, ruin i tych spraw. Także jeżeli kogoś interesują takie tematy, to wchodźcie, ale naprawdę, jeżeli interesują, nie wchodźcie tylko po to, żeby zasubskrybować, bo subskrybent, który subskrybuje, a nie ogląda, robi szkodę. Robi szkodę po prostu twórcy. No tak działają niestety algorytmy YouTube'a, że tak to właśnie wygląda. Widzimy się w kolejnych odcinkach, słuchajcie, i nie zapomnijcie o linkach do sklepu SO Bike, gdzie kupicie fajne zestawy, w fajnych cenach, z rabatem oczywiście. Wszystko znajdziecie tam poniżej. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!